W980i. Ściągamy tę klapkę, wyciągamy baterię, karty SIM i kartę pamięci, jeśli oczywiście jest. No w tym przypadku karty pamięci nie mamy, więc nie wyciągamy. I teraz zajmiemy się tutaj są dwie zaślepki, tutaj z tyłu, tu jest jedna i druga. Podwadzamy sobie te zaślepki, jedną i drugą, odkładamy sobie je na bok. Następnie tu mamy 4 śrubki, jak widzimy, jedna, druga, trzecia i czwarta. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. Odkręcamy sobie je wszystkie. I jeszcze druga strona. Wszystkie nam wyskoczyły, więc sobie odkładamy je wszystkie na bok. Teraz podwadzamy ten cały tylny korpus. Robimy to od samego dołu. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu mniej więcej. Spróbujemy sobie je tutaj podwadzić, tą obudowę. Najlepiej takim płaskim narzędziem. Ja w moim przypadku mam gruby, bo jakoś tak wygodniej mi jest grubszym. Może spróbujmy tutaj z drugiej strony. Będzie nam łatwiej. I zobaczcie, tutaj nam już fajnie zaczaski puściły. I nasz korpusik tutaj w bardzo prosty sposób odeszedł. Teraz zobaczcie dalej. Tu już widzimy płytę główną. I teraz sobie odkręcimy kolejne śrubeczki, ale tym razem śrubeczki krzyżakowe. Tutaj jest jedna i druga. Odkręcamy sobie śrubeczki i oczywiście odkładamy w innym miejscu, by sobie tutaj po prostu później nie pomylić. Więc sobie odkładamy w innym miejscu te śrubeczki. I teraz zobaczcie, tutaj podwadzamy ten cały mechanizm naszej klapki. Tutaj najlepiej z tej strony. Zobaczmy. On jest cały tutaj metalowy, bardzo tutaj wytrzymały. I teraz już nam tutaj prawie ten tył, zobaczcie, odchodzi, ale nie ciągnijcie tego tak mocno, bo tutaj mamy taśmę tej klapki i ta taśma tutaj jest jeszcze zamocowana tam wewnątrz, więc musimy tą całą płytę wyciągnąć, dopiero wtedy będziemy mogli tę taśmę odczepić. Więc teraz się dobieramy do naszej płyty głównej i podwadzamy ją. Już Wam pokazuję, tu jest taka blokada z tej strony i z drugiej strony. My mniej więcej podwadzamy między tymi tutaj blokadami. Oczywiście uważajmy tutaj na inne rzeczy. Tutaj z jednej delikatnie i następnie spróbujemy sobie tutaj z drugiej. I zobaczcie, tutaj z jednej strony nam puściło. Tu już mamy dwie drugie, tutaj kolejne blokady, tutaj z tych stron. Więc też sobie podwadzamy. I widzicie, że tutaj nam płyta już wyskoczyła. Pamiętajcie, że tutaj mniej więcej w tych miejscach 4 najlepiej podwadzić. I teraz ciekawe, żeby tutaj wymontować tutaj nasz zasięg. I tutaj mocowanie, to tutaj mamy śrubki po drugiej stronie. Zobaczcie. Tutaj po drugiej stronie one są takiej samej tutaj długości. Tutaj dwie i tutaj dwie. Odkręcamy sobie te wszystkie śrubeczki. Dzięki temu, że one są takie same tej długości, więc sobie odkładamy je w odpowiednim miejscu. Są to śrubki, jak widzicie, też krzyżakowe. Odkładamy sobie jeszcze w innym miejscu. Pamiętajcie, by sobie później te śrubki nie pomylić. I tu jeszcze jest jedna śrubeczka i tu jest nasz cały tutaj zasięg.
tego telefonu. On był w tym miejscu, pamiętajcie. Następnie odwracamy tutaj z powrotem. I teraz zobaczcie sobie, możemy już na spokojnie tutaj odsłonić. I tutaj mamy główną taśmę tego telefoniku. I nasza płyta tutaj już fajnie odchodzi. Tutaj wraz ze slotem karty SIM. Tu oczywiście, jeśli chcemy, to podwadzamy tutaj. No i slot SIM możemy tutaj bezproblemowo, bezinwazyjnie w płytę główną wymienić. Naprawdę bardzo proste, jak widzicie. No i tak wygląda ta płyta główna z tego Sony Ericssona W980i. I tutaj zobaczmy jeszcze, możemy oczywiście wymienić naszą tutaj nakładkę klawiaturki, jeśli nam się już starła. Następnie tutaj sobie wyciągamy tą część korpusową klawiszy. No już mamy połowę, widzicie, telefonu. I jedziemy sobie dalej. Teraz jedziemy z przodem, odkręcamy sobie cały przód. Tutaj widzimy dwie zaślepki. Je tutaj wyciągamy i odkładamy w inne miejsce. Kolejnie tu mamy dwie śrubeczki krzyżakowe, po drugiej stronie też są dwie śrubeczki krzyżakowe. Wszystkie sobie odkręcamy. I jeszcze druga strona. I tutaj ostatnia śrubeczka. I sobie je wszystkie tutaj wysypujemy. Coś ciężko, nie chce mi tutaj skoczyć, może za słabo je odkręciłem. Ale spróbujemy sobie je tutaj wszystkie podwadzić. I tutaj wszystkie śrubki widzicie już odkręcone. Odkładamy sobie je na bok. Jeszcze w inne miejsce, by tych śrubek po prostu sobie nie pomylić z innymi śrubkami. I teraz podwadzimy tutaj nasz cały przód. Zobaczcie, delikatnie sobie tutaj odgniemy, zobaczcie. Na przykład w tym miejscu. I tutaj wjeżdżamy sobie naszym otwierakiem. I jedziemy tutaj po całej długości z jednej strony. Następnie jedziemy tutaj z drugiej strony. I zobaczcie, tutaj cały przód został już poprawnie wymontowany. I przechodzimy sobie dalej. Tu troszkę, może nie trzeba się nagłowić, ale jest troszkę bardziej zaawansowanie, jeśli chodzi o demontaż. Tutaj z przodu tego telefonu. Zobaczmy, tutaj uważajcie oczywiście na te taśmy wszystkie. Podwadzamy tutaj delikatnie naszą tasiemkę. Ona tutaj jest przyklejona w ramkę po całej długości. Następnie z drugiej strony tasiemkę delikatnie podwadzamy. Tutaj odłączamy nasz wyświetlacz. Co ciekawe, w tym telefoniku jest fajnie połączony wyświetlacz tutaj przedni z wyświetlaczem tak jakby tylnym. Te dwa wyświetlacze są tak jakby spojone razem z taśmą. Łączy się je. I tutaj jeszcze sobie wyciągniemy, zobaczcie, w bardzo prosty sposób tą przednią obudowę. Tutaj odłączamy ją, wyciągamy, tylko uważajcie oczywiście na tę taśmę, bo ta taśma jest tutaj skręcona, żeby ją tutaj nie uszkodzić. Sobie troszkę tutaj bardziej podwadzamy.
naszą obudowę. I tu zobaczcie, co ciekawe, nasza tutaj taśma jest tak fajnie tutaj skręcona. My sobie tej taśmy już nie będziemy wyciągać. Myślę, że to jest bardzo proste, żeby ją tu wyciągnąć. Ale tutaj zdemontujemy te nasze wszystkie podzespoły, tutaj tą płytkę, mini wyświetlacz, ten duży wyświetlacz. To teraz sobie i zobaczcie, teraz podłączamy nasz tutaj główny wyświetlacz. Pamiętajcie, jak wcześniej mówiłem Wam, żeby tutaj poszukać mniej więcej, czy jest taki specjalny tutaj otwór, przez co możemy sobie w łatwy sposób ten wyświetlacz podwadzić, by go nie uszkodzić. Jeśli nie widzicie takiego otworu, to szukajcie takie miejsce odpowiednie, by Wam tutaj idealnie ten szpikulec tu się wbił i by po prostu nie uszkodzić naszego tutaj wyświetlacza. I zobaczcie, nasz wyświetlacz tutaj jest fajnie wymontowany. Odkładamy sobie nasz wyświetlacz. Następnie tutaj spróbujemy wymontować wszystkie tutaj nasze taśmy. Tu jest pierwsza taśma. Tu widzimy kolejną taśmę. Wyciągamy sobie. Tu jest akurat aparat zobaczcie jest wymienny, tu się go po prostu odłącza od tej tasiemki. I teraz jeśli chcemy tutaj wymontować tą płytkę, na przykład nam się popsuła, coś nie działa prawidłowo wyświetlacz, czy te tasiemki, czy aparat, może akurat w tym przypadku być ona wadliwa, to sobie tutaj podwadzamy. Zobaczcie, tutaj wjeżdżamy sobie po całej długości i odklejamy tutaj. Tu później oczywiście musimy przykleić taśmą dwustronną tą tasiemkę, by się mocniej trzymała. I tak to mniej więcej wygląda. Następnie podwadzamy tutaj nasz przedni wyświetlacz. Tutaj widzimy, akurat jest bardzo fajnie z tymi otworami, więc myślę, że na pewno sobie go nie uszkodzicie. I go tutaj jeszcze odłączamy od taśm. I widzicie, już nasz wyświetlacz tutaj jest fajnie wymontowany. I teraz zobaczcie, tyle nam jedynie zostało z tego telefonu, ale jeszcze co tu możemy wymontować? Możemy wymontować jeszcze tutaj tę blaszkę całą, która nam tutaj zgina naszą klapkę. Żeby to zrobić, tutaj widzimy po drugiej stronie 3 takie śrubeczki, więc sobie je odkręcamy. One są dość tutaj długie, te śrubeczki. I ostatnia śrubeczka. I zobaczmy sobie. Tutaj te dwie są dość długie, a ta trzecia jest najdłuższa. Byście sobie po prostu nie pomylili. Tu jest ta najdłuższa w tym miejscu, później są dwie krótsze. No i sobie po prostu to odłączamy. Ten cały mechanizm. I tak to wygląda. Tyle zostało tak naprawdę z tego telefonu. Zobaczcie. Czekamy sobie chwilkę. O, jest klawiatura. Sprawdzamy sobie klawiaturkę. Jak widzicie i słyszycie, klawiatura działa, wyświetlacz działa, dźwięki działają. Ogólnie telefon działa po takim demontażu. Jeśli chcielibyście ten telefon tutaj zdemontować, mielibyście takiego w kolekcji, może uszkodzony czy nie, jakiś problem byście mieli, nie wiem, na głośniku czy innych podzespołach, to naprawdę polecam Wam z tym poradnikiem, ale naprawdę róbcie to naprawdę bardzo powoli, krok po kroku, gdybyście po prostu pierwszy raz w życiu rozkręcali ten telefon, bądź po prostu nie mieli styczności z takimi telefonami w przyszłości, bo naprawdę ten telefon jest dość rzadki i szkoda by było po prostu go bardziej uszkodzić, więc naprawdę
Polecam Wam, jeśli chodzi o ten demontaż i montaż tego telefoniku. I to już wszystko w tym materiale. Dzięki za dziś, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensu, Motorola i innych telefonów klasycznych. Myślę, że ten telefon, ten demontaż Wam pomoże. I więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.